Nie mogę pozbierać kopary z ziemi po prostu. Pierwsze 2 minuty totalnie dla mnie do zaorania. On wygląda jakby walczył o życie. Tu jest bardziej markowanie śpiewania, jakieś takie właśnie szeptanie. Myślę, że ta piosenka będzie miała swoich zwolenników. No i pytanie, jak to skończy, bo jednak inność, oryginalność przyciąga. Czy to jest moje ostatnie miejsce? Cześć wszystkim, tu Miechulec, witam was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026, a my udajemy, że jest sobota i witam was w reakcjach na piosenkę z Serbii, czyli z kraju, który wyłonił swoją piosenkę i swojego reprezentanta za pomocą selekcji, które odbyły się właśnie w Super Sobotę. Ja przyznam się, że tych selekcji po prostu nie oglądałem, wybrałem tego wieczoru zupełnie inne formaty. Też nawet nie włączyłem się na koniec na wyniki, bo już stwierdziłem, że no skoro nie oglądałem półfinałów i nie oglądałem tego finału, no to bez sensu. Wiem natomiast, że nie wygrała Zeyna, której gdzieś tam kibicuję i którą śledzę i której rumba jest ze mną już od tych kilku lat. Kolejna próba Zeyny i kolejny raz się nie udało, tym razem akurat z piosenką Jugosławia. Ale jedzie zespół Lawina z utworem Krajmene, więc jestem bardzo ciekawy, czym mnie zaskoczy i co Serbia chce pokazać w tym roku na Eurowizji. Ale zanim reakcje, to standardowo przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału. Naprawdę zbliżamy się wielkimi krokami do 30 000 subskrypcji, tak więc zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz oczywiście łapkę w górę, jeśli spodobają Wam się te reakcje, i podbicie filmu również, jeśli spodobają Wam się te reakcje. A ja nie przedłużam, lecimy. Lawina, Krajmene, mój kraj. Nie wiem, początek strasznie taki mroczny z jednej strony, a z drugiej cringe'owy. W sensie on wygląda, jakby walczył o życie. Jakby był więziony. Grunwald 1410? Nie wiem, ja nie lubię takiego śpiewania. Brakuje mi tutaj wokalu. Dla mnie on śpiewa za nisko. Może gdyby, no nie wiem, jakoś ktoś śpiewał o tonację wyżej, to byłoby to ciekawsze, ale tu jest bardziej markowanie śpiewania, jakieś takie właśnie szeptanie. Okej, dobra, będzie rockowo. No tutaj te chórki robią jakąkolwiek robotę, dla mnie przynajmniej. Aczkolwiek ja doceniam to, że to jest inne i to bardziej w kategorii performance. Myślę, że miałoby tutaj większą szansę. On śpiewa w inny sposób i to też przyciąga. Myślę, że to, jeżeli wygrało, to przede wszystkim ze względu właśnie na takie przesłanie, powiedziałbym, bliskie dla Serbów. Bo muzycznie to przynajmniej na razie dla mnie strasznie męczące, nudne. Wiecie, jeden beat. Teraz powiem, że ten drugi refren dużo lepiej mi to brzmi, ale... O, wow! O, wow! No nie wiem. Sam nie wiem, co mam o tym myśleć, jakby... Tego się nie spodziewałem z jednej strony, a z drugiej strony... No dobra, tutaj są umiejętności w tym swoim stylu, to jest jakiś, nie wiem, progresywny metal, ale... Wow, i płonie ten statyw będący mieczem. To na pewno robi wrażenie. Ale patrzcie, kolejny występ pełny ognia na tej Eurowizji. O, nie mogę pozbierać kopary z ziemi po prostu, bo jest to inne, ale tak totalnie nie moje. Dobra, przesłuchałem piosenkę z Serbii na Eurowizji i powiem szczerze, że pierwsze 2 minuty totalnie dla mnie do zaorania. Początek, ta pierwsza zwrotka, druga zwrotka, pierwszy refren.
Nie wiem, strasznie jest to dla mnie takie słabe, powiedziałbym. To, że mi się to nie podoba muzycznie, to jedno, ale to, że jakby dla mnie on śpiewa za nisko. Nie mogę po prostu przejść jakoś obok tego. Dodatkowo na początku rzeczywiście bardziej markuje to śpiewanie. Szepcze, wypowiada słowa, deklamuje, recytuje, nawet nie wiem jak to nazwać, ale tam mało jest śpiewania w tym wszystkim. Tu mam jakiś taki problem, bo ja po prostu wolę jednak zupełnie inne gatunki muzyczne, które właśnie oparte są głównie na tym, żeby wydobyć piękno tego głosu. Tutaj piękno jest rozumiane w zupełnie inny sposób, bo jednak ta ostatnia minuta, gdzie on tam krzyczy, wydaje te takie darcia, takie dźwięki, które no mało kto tak naprawdę potrafi wydawać z siebie, no to szczerze wow, jest to z jednej strony imponujące, a z drugiej strony jakaś całość dla mnie jest po prostu dziwna, nie klei mi się. Nie oznacza to, że jakby, nie wiem, metalowe zespoły nie mają szansy na Eurowizji, wręcz przeciwnie. Myślę, że jakby to fajnie wykadrować, dodać do tego super oprawę i jeszcze żeby melodia była troszeczkę ciekawsza, to ja myślę, że to mógłby być bardzo dobry wynik na Eurowizji. Natomiast tutaj ja mam takie wrażenie, że to wcale może nie siąść, bo jeżeli nie jesteś z Serbii, jeżeli nie jesteś powiedzmy z tamtego regionu, to możesz w ogóle nie skumać o co chodzi w tej piosence, a wydaje mi się, że to może być siła tego utworu. Ja powiem szczerze, nie skupiłem się w ogóle na tekście, trochę próbowałem coś zrozumieć, no ale jakoś to nie siadło mi to, więc no, zdziwiłbym się, gdyby na przykład, nie wiem, Niemiec, Portugalczyk, Brytyjczyk zagłębiał się w tekst piosenki serbskiej, no bo nie, tutaj generalnie ten metal i to wiecie, to wycie i to darcie się robi robotę. Myślę, że ta piosenka będzie miała swoich zwolenników, no bo jest część osób, niewielka część, ale jest jednak część osób, która poszukuje właśnie czegoś takiego na Eurowizji, bo lubi rocka, słucha metalu na co dzień, ale brakuje im właśnie jakiegoś takiego mocniejszego akcentu w Eurowizji, którą śledzą, którą oglądają i gdzieś tam czekają na to. W tym roku tak naprawdę mamy kolejną rockową piosenkę, więc no, jest przestrzeń dla tych wszystkich, którzy są fanami rocka, żeby właśnie kibicować jakimś swoim faworytom. No ja nie będę kibicować Serbii w tym roku na pewno. Mi się to nie podoba. To nie jest w ogóle mój rodzaj muzyki. Czy to jest moje ostatnie miejsce? No jest to jedno z moich ostatnich miejsc na pewno. Nie wiem, czy kategorycznie ostatnie. Jeszcze nie znamy kilku piosenek, więc to się wszystko może zmienić, ale nie. Naprawdę ja mam takie wrażenie, że Serbia postawiła na to, bo po prostu ta piosenka w znaczeniu takim symbolicznym jest bliska dla Serbów, ale muzycznie jestem bardzo w szoku, że oni akurat to wybrali. No i pytanie, jak to skończy, bo jednak inność, oryginalność przyciąga, a z drugiej strony, no pamiętamy, że Luke Black, który też był inny i oryginalny, no nie poradził sobie jakoś fenomenalnie i tak naprawdę szorował doły w tym finale, więc nie zdziwię się, jak Serbii zabraknie także w tym roku. Natomiast wiecie, no z drugiej strony, mając do wyboru coś na przykład bardzo przewidywalnego i bardzo schematycznego, tak jak wystawili w tamtym roku, no to może faktycznie warto zaryzykować. Nie wiem. Nie wiem, mi się to nie podoba, to nie jest po prostu moja muzyka i chyba nie chcę nawet już więcej o tym mówić, bo to jest ten utwór, do którego na pewno nie wrócę aż do maja. Sorry, naprawdę. Po prostu to nie mój vibe. A jak Wam podoba się piosenka z Serbii na Eurowizji 2026, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie ocencie utwór od 0 do 10 punktów w komentarzach. A jeżeli Wam się spodobały te reakcje, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbicie tego filmu i subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!